Cześć! Dzisiaj narysujemy kadr staromiejski. Umiesz już wszystko, czego będziemy potrzebowali do dzisiejszego rysunku, ale opowiem jeszcze o kilku charakterystykach dotyczących zabudowy historycznej. Na początku prześledzimy proporcje budynków oraz przykładowy detal. Spójrz, przeanalizujemy sobie teraz zabudowę mieszkaniową, potocznie nazywaną kamienicami. Zabudowę tę możemy podzielić ze względu na ułożenie dachów na przynajmniej dwa rodzaje: szczytową i pulpitową. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest podział na kondygnacje. Oczywiście to tylko uproszczone przybliżenie, ale możemy ogólnie wyodrębnić parter, który był zasadniczo najwyższy, i możemy dla naszego ułatwienia powiedzieć, że będą to trzy sylwetki ludzkie. Piano nobile, czyli pierwsze, najbardziej reprezentatywne piętro, które było też jednym z najwyższych pięter w budynku. Mogło być tak samo wysokie jak parter, czasem nawet wyższe lub troszkę niższe, na przykład dwie sylwetki ludzkie. I później mamy przykładowe piętra powtarzalne, które będą już mniej wykwintne, mniej nasycone detalem i trochę niższe. Przyziemie budynku było zazwyczaj usługowe, usługowo-handlowe. Mogą pojawić się w nim w związku z tym na przykład arkady. Tak zwany podcień, czyli wycofanie budynku i stworzenie przykrytego korytarza. Okna mogły mieć również różną wielkość, różny charakter, ale najczęściej były ułożone rytmicznie, jeżeli to są oczywiście budynki z epoki porenesansowej. Gotyckie założenia mieszkalne w miastach też często odznaczały się pewnego typu regularnością, ale tutaj ten układ siatki, równy układ okien mógł ulegać zmianie. Często zdarzało się, że okna na wyższych kondygnacjach były zdecydowanie mniejsze. Wynikało to oczywiście z wielkości kondygnacji, ale też często po prostu były mniejsze. Te piętra były zazwyczaj bardziej ubogie. Piętra pomiędzy sobą często były rozdzielane gzymsami. To wszystko oczywiście zależy od okresu, w którym dany budynek powstał. Na naszym rysunku postaramy się odzwierciedlić kilka takich okresów historycznych, ale dla pełniejszego narysowania warto zapoznać się z detalami, zapoznać się z typami zabudowy, jakie panowały w konkretnych epokach. Nie możemy oczywiście zapominać o dodatkowych elementach, które pojawiały się na dachu, czyli kominy, lukarny, jakieś przybudówki. Tych elementów wbrew pozorom było bardzo, bardzo dużo. Mogą
pojawić się dodatkowe elementy zdobień, takie jak pilastry, jakieś ozdobne szczyty, zakrywające dach. Tych elementów mogło być naprawdę wiele i zabrakłoby nam czasu, żeby o tym wszystkim dzisiaj opowiedzieć. Powiedzmy, że to jest nasz schemat. Przejdę teraz do narysowania detalu. Narysujemy sobie okno. Wszelkiego typu okna, inne otwory, drzwi, przejazdy bramne mogły różnić się sposobem ukształtowania, detalem oraz mogły mieć szereg dodatkowych elementów. Prześledźmy teraz najprostsze okno w renesansowej lub manierystycznej odsłonie. Okno to składa się z elementu ozdabiającego od góry, ze zwieńczenia, które to zwieńczenie dodatkowo było naturalnym elementem ochronnym okna przed światłem i deszczem, ale swoją główną funkcję miało jednak dekoratywną. Całość przypomina lekko taką małą świątynkę grecką. Szyby były zazwyczaj niewielkie. Mogą także pojawić się dodatkowe elementy podokienne. Stworzymy teraz 3 przykładowe otwory, każdy o innych charakterystykach. Pierwszy będzie prostym prostokątem, drugi zostanie zwieńczony półkolem i jest to bardzo ważny element. Pamiętaj, że półkole w perspektywie jest elipsą i musimy tą elipsę wyznaczyć w sposób, jaki był już prezentowany w poprzednich etapach kursu, oraz ostrołuk, który wykreślamy z 2 przecinających się okręgów. W miejscu, gdzie ostrołuk wchodzi w płaszczyznę pionową, nie ma przełamania. Dobrze, podstawy mamy za sobą. Teraz przejdźmy do głównego rysunku. Zacznę oczywiście od horyzontu i głównego punktu zbiegu. Zakładam sylwetkę człowieka, która będzie moją skalą. I odkładam ją w przestrzeni. Dzielę moje bryły budynków na kondygnacje. To samo robię w przestrzeni. Poziomy mogą się oczywiście różnić.
Powoli nasycamy cały nasz rysunek detalem. Pamiętajcie o tym, żeby budować Wasz rysunek częściami i jeżeli zajmujemy się już oknami, to postarajmy się zrobić je całościowo jako jedno zadanie. To przyspieszy cały proces rysowania tak skomplikowanych elementów. Niektóre okna mogą być oczywiście większe i wtedy wyłamują się z naszej siatki. Ale zobaczcie, że jeżeli rysuję jedno za drugim, to bardzo przyspiesza to cały proces twórczy. Warto także narysować coś na posadzce, by obserwator nie miał wrażenia, że nasze budynki lewitują w nicości. Dobrze, zaczniemy od tworzenia dalszych planów. Spójrz, że ten rysunek tworzę bardzo schematycznie. Oczywiście możemy stworzyć bardzo skomplikowane struktury, takie jak choćby w Wiedniu. Może w Polsce, w takich naszych polskich realiach, te wszystkie budynki nie są aż tak nasycone detalami. Ale w tym rysunku ja jedynie operuję jakimś schematem. Bez rzeczywistych referencji, czy bez rysowania z natury, taki schemat sprawdza się całkiem nieźle. Im większą będziecie mieć wiedzę, tym wasz schemat będzie oczywiście lepszy, bardziej poprawny i czytelniejszy. Oraz bardziej interesujący. Niemniej to, co w tej chwili tworzę, jest pewnego rodzaju uproszczeniem. I tak musimy patrzeć na ten temat. Jest on na tyle skomplikowany, że ciężko byłoby stworzyć wszystko, idealnie odwzorowywując rzeczywistość. Musimy dokonać pewnych uproszczeń, bo inaczej ten rysunek zająłby nam bardzo, bardzo wiele czasu. Pamiętajcie również o prawidłowym oświetleniu. Oświetleniem możecie również budować różne dramatyczne wydarzenia, dramatyczne odczucia czy
tworzyć taką dramatyczną kompozycję. Nie należy z tym przesadzać, ale może to podkreślić wasz główny element rysunku. W tym rysunku trochę pomieszałem style i takie zdarzenia również mogą mieć miejsce w prawdziwym życiu. Na przykład budynek, który początkowo był gotycki, jest węższy, bardziej może strzelisty, ma mniejsze różnice w piętrach, mógł zostać dokonany przekształceniom, które część z detali zmieniły. Na przykład mogą się pojawić dodatkowe elementy, takie jak na przykład te gzymsy czy obramienia okien, które już gotyckie nie są. Ale na przykład parter może w sobie trochę tego gotyckiego charakteru zachować. W tej chwili operuję tym ołówkiem, jest to Progress. On działa bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, tworzy takie grubsze struktury, operuje bardziej fakturą. Jest to dobre narzędzie do szkicowania. Sprawdza się na przykład przy takim temacie, gdy zależy nam na szybkości rysowania i na ilości nasycenia, jakie wprowadzamy w nasz rysunek. Ma jednak wadę, że nie jest zbyt dokładny, ponieważ trudniej go zaostrzyć. Ale jest to oczywiście również wykonalne. Zobaczcie, jak zmienił się charakter kresek, które stawiam, i plam, które tworzę, mimo że grubość ołówków jest identyczna. Warto, by wasze pierwsze plany były wzmocnione. Bardziej kontrastowe i operowały większą ilością detalu. Ważne jest, żeby nie przemęczyć swojego rysunku, dlatego część odpuszczę już i zostawię jako szkic. Oczywiście trzeba go troszeczkę dopracować, ale nie zajmie to nam zbyt wiele czasu.
Możemy trochę przyszarzyć dalsze plany, dorysować dodatkowe elementy. Coś może także pojawić się w tle, na przykład zarys katedry. Na sam koniec wzmacniam jeszcze część elementów w rysunku, by był bardziej kontrastowy. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku SEALART. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie, co rysuje.